Piaszczyste czy kamieniste? Leżaki darmowe czy płatne i jak drogo? Jak się tam dostać? Tyle pytań. Odpowiedzi znajdziesz tutaj. Dziś zwiedzimy 19 plaż greckiej Kefalonii, niedocenianej i nie do końca turystycznie odkrytej perle Morza Jońskiego. Na końcu dodam wam moje top 5 z Kefalonii. Ja jestem Marcin, a ten kanał to Edynburger. Zaczynamy. Pierwsza plaża, na którą wyruszymy, to Emplisi. Położona jest nieopodal miasteczka Fiskardo, tuż za jego rogatkami. Śliczna, kamienista zatoczka, ukryta między drzewami, które dają kojący cień. Nie ma tu leżaków ani parasoli, jest mały bar z drinkami i przekąskami oraz przebieralnia. Krystalicznie czysta woda zachęca do snorklingu. Plaża przy miejscowości Skala ciągnie się przez dobrych kilka kilometrów. Piaszczysty brzeg jest doskonałym miejscem na wypoczynek. My wybraliśmy bardziej spokojne miejsce przy hotelu Regina. Jest tutaj troszkę więcej kamieni, ale woda przez to czystsza, a tafla morza spokojniejsza. Hotel kasuje za używanie leżaków dopiero od godziny 11, więc jeśli chcecie przeoszczędzić, to warto przyjechać tu rano, gdy jeszcze nie ma turystów. Plaża oprócz tego jest wyposażona w przebieralnię, toalety i natryski. Następna plaża również położona jest niedaleko miejscowości Skala. Jej nazwa to Kaminia. Jest to doskonałe miejsce na pobyt z dziećmi, ponieważ płytki brzeg ciągnie się przez kilkadziesiąt metrów. Piaszczysta plaża posiada bar, ale to chyba na tyle z innych udogodnień. Łatwo przy niej znaleźć miejsce parkingowe, ale nie ma tu ani natrysków, ani leżaków z parasolami. Te przynoszą ze sobą sami plażowicze. Plaża Limenia to jedna z moich ulubionych plaż. Przepiękna, dzika plaża bez parasoli, leżaków ani barów. Idealna woda do snorklingu, a do tego temperatura wody niewiele odbiegająca od temperatury powietrza. To miejsce jest blisko miasta Poros, więc jeśli zamierzacie mieszkać tam, to powinniście tam koniecznie przyjechać. W samym mieście Poros są dwie plaże. Pierwsza, typowa plaża miejska, jest niewielka. Jako jedyna z tych, które zwiedziliśmy, ma podest do skakania. Plaża z drobnymi kamieniami i widokiem na statki zawijające do pobliskiego portu. Darmowe leżaki dla klientów pobliskiej restauracji, dostępny prysznic. Myrtos to jedna z najbardziej znanych plaż Kefalonii. Otoczona klifami, długa, piaszczysta plaża z obłędnym białym piaskiem oraz marmurowymi kamykami sprawia, że jest to miejsce, którego nie można przegapić podczas podróży na wyspę. Do plaży prowadzi dobra, kręta droga, jest tam spory parking oraz nawet przystanek autobusowy. Plaża ma obsługę ratowników, bar, natryski, toalety, leżaki i parasole. No wszystko, czego potrzebujesz do wypoczynku nad morzem.
Przepiękny widok sprawia, że jest to punkt docelowy wielu osób chcących zrobić sobie fotkę na Instagrama. Koniecznie trzeba odwiedzić. Kalamia jest plażą w zatoczce nieopodal stolicy wyspy, Argostoli. Dominuje tu raczej ciemniejszy piasek, ale plaża jest przepiękna, a woda płytka. Dobre warunki do snorklingu. Zaparkować musicie przy drodze, do plaży prowadzi wąska ścieżka około 200 metrów. Małe jaskinie wyżłobione w białym klifie dopełniają uroku tej plaży. Dostępne są tu leżaki i parasole oraz mały bar, toalety i prysznice. Caco Lagadi to przepiękna plaża między miejscowościami Poros i Scala. Można dostać się do niej krętą i stromą ścieżką od strony szosy lub przypłynąć łódką. Nie trzeba parasoli, można schronić się przed słońcem w zacienionych skałami miejscach. Krystalicznie czysta woda rekompensuje trudy dotarcia do plaży. Kolejna plaża to Gedaki. Jest to jedyna plaża w tym zestawieniu, która nie jest na Kefalonii, tylko na sąsiedniej wyspie Itaka. Podczas całodniowego rejsu na Itakę jedną z atrakcji jest skorzystanie z przepięknej błękitnej laguny i białej piaszczystej plaży w tym miejscu. Statek zatrzymuje się tam na pół godziny. Nie zapomnijcie okularów do snorkelingu. Kołsołpia to plaża, na którą dopłyniecie tym samym statkiem. Mieliśmy tu postój na lunch. Przepiękna plaża z krystalicznie czystą wodą, schowana w zatoce, sprawia, że nie ma tu w ogóle wiatru, więc woda w morzu jest obłędnie czysta, ciepła i przyjemna. Spójrzcie na te ustawione kamienie, tu naprawdę nic nie wieje. Wracamy na ląd. Foki to kolejna plaża niedaleko miasteczka Fiscardo. Malutka plaża otoczona lasami z miejscem wypoczynku w gaju oliwnym.
Miejsce sprawia wrażenie bardziej górskiego jeziora niż morza. Plaża kamienista ze skałami po obu stronach. Totalnie dzika plaża, zamiast leżaków znajdziecie tu kłody drzewa. Niedaleko plaży jest tawerna, nieopodal której można zaparkować samochód. Zwiedzając miasteczko Assos, warto skorzystać z uroków tamtejszej plaży położonej u stóp ruin weneckiego zamku. Plaża czysta, niedaleko od restauracji i tawern, tłumnie oblegających to warte odwiedzenia miasto. Podczas tygodniowego objazdu jedynie tu spotkaliśmy Polaków. Domyślam się, że Assos jest miejscem, do którego przyjeżdżają hotelowe wycieczki. Przy plaży jest prysznic i toaleta. Ragia to druga i o wiele bardziej atrakcyjna plaża w mieście Poros. Plaża piaszczysto-kamienista. W swojej północnej części bardziej kamienista, z doskonałymi warunkami na snorkeling. Otoczona barami i tawernami, nie jest przesadnie przepełniona turystami. Są tu toalety, przebieralnie i prysznice. Tania opcja, jeśli chodzi o leżaki i parasole. 6 euro za 2 osoby. Krystalicznie czysta woda, jednak mało rybek. Plaża Koroni to miejsce, do którego trochę trudniej dojechać, ale jak już się zdecydujecie, to na pewno warto. Długa i szeroka piaszczysto-kamienista plaża, na której można spotkać lęgowiska żółwi, a czasem nawet same żółwie. Przy plaży bar i natryski oraz leżaki, podobno po 7 euro, ale byliśmy tam rano i nie było nikogo, komu można było zapłacić. No trudno. Laudata to plaża niedaleko miejscowości Vlachata, gdzie znajdziecie wiele hoteli i pensjonatów. Może właśnie dlatego jest tu dość tłoczno. Mimo to spędziliśmy tutaj fajne chwile. Długa, piaszczysta plaża z turkusowym kolorem morza. Są toalety, przebieralnie, prysznice, no i standardowo bary oraz tawerny. Trapezaki to kolejna dzika plaża podzielona na dwie części, bardziej piaszczystą i bardziej kamienistą. Woda jest tu czysta i bardzo ciepła. Mała przystań, ale zupełnie bez ruchu. Niewielu turystów, jednak warte odwiedzenia. Bardzo pyszne jedzenie w tawernie przy plaży. Mówiłem już o tym w moim filmie z tygodniowej relacji z pobytu na Kefalonii. Agios Thomas to popularna plaża z krystalicznie czystą wodą.
Po lewej stronie macie małą, piaszczystą plażę. Skalna platforma ulokowana jest po prawej stronie. W zejściu do wody pomagają poręcze, można też wskoczyć bezpośrednio z uformowanego podestu. Jedna z najpiękniejszych plaż na całej wyspie. Nie dziwne, że ściąga tu wielu turystów, zwłaszcza z dziećmi. Wypoczywać też można na skałach, obok bar z przepięknym widokiem, tawerna i prysznic. Bardzo mała plaża Palominos, niegdyś bardzo piaszczysta. Teraz główne przejście do niej prowadzi po skałach i kamieniach. Płytka woda idealna do snorkelingu, dostępny prysznic oraz idealne miejsce na grilla. Cała infrastruktura jest przygotowana. Można podziwiać stamtąd również przylatujące na wyspę samoloty. Aichelis to plaża, na którą schodzimy schodkami. Nie jest przepełniona ludźmi, jest tu bar i mnóstwo leżaków i parasoli, oczywiście dodatkowo płatnych. Jest tu też dużo miejsca, aby przynieść swój własny leżak i parasol. Miejsce idealne dla rodzin z dziećmi, bardzo szeroki i niezbyt głęboki brzeg. Zanim przejdę do mojej pierwszej piątki kefalońskich plaż, muszę wspomnieć o niezbędnym sprzęcie na plaży. Są to buty do chodzenia po kamieniach oraz maska do snorkelingu. Nie musicie tego kupować w Polsce, można je dostać za kilkanaście euro w praktycznie każdym sklepie na Kefalonii. Co do moich osobistych wyborów, to w mojej pierwszej piątce muszą znaleźć się Agios Thomas, Limenia, Coastopia, Myrtos i Emplicy. Poproszę o lajka, jeśli Wam się podobało to wideo. Jeśli już byliście na Kefalonii, napiszcie w komentarzu, jakie były Wasze ulubione plaże. A jeśli dopiero zamierzacie lecieć na Kefalonię, to napiszcie, jakie plaże wolicie, piaszczyste czy kamieniste. No i proszę o subskrypcję kanału, to będę miał większą motywację, żeby nagrywać dla Was więcej. A tu na końcu pojawi się moja relacja z tygodniowego pobytu na Kefalonii. Obejrzyjcie ją koniecznie, jest tam mnóstwo informacji na temat gdzie zjeść, gdzie mieszkać i co robić na tej przepięknej, niedocenionej greckiej wyspie. Pozdrawiam Was serdecznie i udanego urlopu.